Chyba tam e, witamy panią Dorotę Dobry z, wieczór. z koteczką piękną. Jak ma na imię? Bura. Bura. Śliczna. Ona też pisze wiersze pewnie. Chyba po kociemu. Ale jeśli tak, no to chętnie bym się z nimi zapoznała, prawda? Kotka. Macie na pewno porozumienie, prawda? Tak, udało mi się ją oswoić, bo to jest kotka, którą ktoś tutaj podrzucił. I obawiam się, że doznała bardzo dużo przemocy w swoim życiu. Mm. Nadal boi się głośnych dźwięków, gwałtownych ruchów. Na początku bała się, jak widziała człowieka z 30 metrów, uciekała w panice. Oswojenie jej zajęło mi około roku. Dobrocią, łagodnością, przysmaczkami? Czy ma pani inne metody? Spokojem i jedzonkiem. Spokojem właśnie. Kotki to lubią. Nasz Tycjan też lubi spokój, a z kolei w księgarni, a nasza Nuta jest szalona, ale to jest z innej rodziny zupełnie. Ale jej się świecą burej oczy. Pani Dorotko, pani jest poetką. Powiedzmy. Dlaczego powiedzmy? Z pewną nieśmiałością, tak? Mm, Nie wiem, czy to, co piszę, w ogóle do czegokolwiek się nadaje. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że poetą, poetką można nazwać osobę, która w- przynajmniej wydała autorski tomik. A ja tego na koncie nie mam. Mhm. A czy czuje się pani artystką? Być może w pewnym sensie. Jakbym powiedziała, że ma pani artystyczną duszę, to na pewno tak. Tak, tak, z Właśnie, tym się zgodzę. ale trudniej z tymi takimi szufladkami, prawda? Że poetka, że artystka, pisarka i tak dalej. Z tym mamy często problem. No jakoś tak się Mhm. utarło, że poetka właśnie to jest osoba, która wydaje tomiki, ale z drugiej strony wydaje mi się, że poetka to jest po prostu osoba, która pisze wiersze. Także W sumie tak. Właśnie, czy to jest bycie poetką amatorką, czy to bycie poetką zawodową? no To jest chyba właśnie, to ale, różnica. ale poetka amatorka to przypomina mi od razu taką nazwę artysta amatorski albo artysta prymitywny. To często się tak o malarzach mówiło, na przykład o Nikiforze, że to jest malarstwo prymitywne, czyli malarstwo nieprofesjonalne. I to jest bardzo stygmatyzująca nazwa, bardzo dyskredytujące określenie, nie sądzi pani? Patrząc na to z tej strony, może tak być. Rzeczywiście, o tym nie pomyślałam. No bo dlaczego nieprofesjonalne? Przecież jeśli o sztuce i o tej formie wyrazu, czy to malarskiej, czy to poetyckiej, świadczy po prostu potrzeba wyrazu, prawda? Potrzeba ekspresji, to każdy, kto tworzy w jakiś sposób, jest albo artystą, albo poetą, pisarzem, prozaikiem, obojętne. Ja troszeczkę walczyłabym z tym zawężaniem takich określeń tylko do działalności tych osób, które po prostu skończyły studia w tym kierunku, prawda? Bo do tego to się sprowadza. Że Mhm. artystką albo artystą jest osoba, która skończyła Akademię Sztuk Pięknych, a poetką w takim razie pani mówi, że osoba, która wydała tomik poezji. Czyli wszyscy, którzy piszą do szuflady, a jest takich osób, myślę, więcej niż tych, które wydają tomiki, wszystkie osoby nie zasługują na określenie poeta, poetka, Jak najbardziej zasługują. czyli jest pani poetką. Na to wychodzi. Otóż to. Proszę odważnie o sobie mówić poetka i kropka. Okej. A kiedy pani zaczęła pisać wiersze? Dawno, niedawno? Dawno.
dawno, ale do tych takich najstarszych to ja się nawet nie przyznaję. Znaczy to Dlaczego? były wiersze na poziomie 5. klasy czy 4. klasy podstawówki, Aha. o pierwszych zauroczeniach, o pierwszych przyjaźniach, najczęściej o tych zawodach, czy to z tej strony, czy z tej emocjonalnych. Ale były to wiersze bardzo takie proste i dziecinne. No, czego spodziewać się po dziecku w tym wieku? No a co powoduje, że wiersze uznane są za proste? Co decyduje o tym? Że można powiedzieć, że jakiś wiersz jest prosty, albo co jest przeciwieństwem do prostoty wiersza? Mm, hmm, trudne pytanie. Złożoność albo głębokość refleksji, trudność Na pewno, zbioru? na pewno poziom języka, który jest używany, Mhm. rymy częstochowskie, Mm. ale takie bardzo proste i takie bardzo, bardzo, bardzo aż do bólu oczywiste. Mhm. A kiedy poezja, Pani zdaniem, staje się sztuką? Czy może zawsze jest sztuką, jeśli jest poezją? Hmm, myślę, że zawsze jest, tylko wraz z wiekiem często się w swojej twórczości dojrzewa. Dojrzewa. Do czegoś? Czy do czegoś? Nie. Wraz z życiem, wraz z doświadczeniami, wraz z wiekiem, tak samo jak dojrzewa człowiek, tak samo dojrzewa jego twórczość. Czy zmienia się język wtedy poezji? Mm, Czy zmienia się język? Cóż, Mhm. zapewne może się zmienić. Mhm. U Pani się Ja zmieniał? przyznam, osobą wychowaną na wsi i bardzo długo posługiwałam się gwarą jako językiem, którym po prostu się komunikowałam. Więc takie naprawdę poprawnej polszczyzny uczyłam się z książek, z lektur, trochę z telewizji, więc no na pewno mój język w dużym stopniu dojrzał. Wraz z zapoznawaniem się z literaturą, A, z samym językiem. aha. A czy pisała Pani wiersze w gwarze? Gwarą? Starałam się nie. Dlaczego? Chociaż domyślam się, że mogły paść jakieś sformułowania, Mhm. takie typowo gwarowe w tym A, wieku. aha. A można wiedzieć, jaka to gwara? Która? Lasowiacka. A. Ale czy czuje Pani, że teraz jest czas, kiedy już no, coraz więcej ludzi czy nie wstydzi się, czy nie ma obiekcji, czy nawet chwalą się, że znają gwary i mówią gwarą, bo przyszły czasy w końcu na dostrzeżenie wartości różnorodności etnicznej i językowej. Zmieniły się I czasy. językowej. Ostatnio, nie wiem, czy można nazwać to modą, ale bardzo popularny jest powrót do historii chłopskiej. Mhm. No właśnie. A czy ktoś pisze wierszy gwarą u Państwa w regionie? Nie wiem, powiem szczerze, nie orientuję się. Czy nadal jest gwara odbierana na przykład tak jak w latach, nie wiem, 60., 70., że ludzie nie chcieli się różnicować językowo. Chcieli być tacy sami w całym kraju i chcieli mówić tą tak zwaną wyższą polszczyzną, która wcale nie jest wyższa, ale tak była nazywana oficjalnie. Lokalnie, No, y, tutaj lokalnie, mhm, wciąż to trwa, tak. tak? Y, Pojawiają się nawet niemiłe komentarze w szkole mojej córki, jeśli dzieci mówią gwarą. Coś takiego. I to ze strony nauczycieli. Hmm. Z mojej strony to powiem, że wielka szkoda, dlatego że jest to takie bogactwo, które no,
nie powinno być zatracone, ani tym bardziej zniszczone. Także bardzo ciekawe byłoby czytanie wierszy właśnie pisanych gwarą, ale nie o gwarze miało być, tylko o pani wierszach. Mam je tutaj przed oczami. One są bardzo osobiste, prawda? Mhm. Czy pani ma potrzebę wewnętrzną, psychiczną lub psychologiczną potrzebę napisania wiersza i w ten sposób, jak to się kolokwialnie mówi, wyrzucenia z siebie pewnych emocji? Czy to w ten Tak, sposób działa? Mhm. tak, 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 tak. Właściwie od tego zaczęło się moje pisanie. Mm, Żeby znaleźć Nie miałam ujście? zbyt dużo koleżanek w szkole podstawowej, więc nie miałam nie miałam z kim porozmawiać o tym, co się działo, więc po prostu próbowałam to opisać. Czyli pani wiersze są pewne, może były, bo mówiła pani teraz o wierszach z wieku szkolnego, tak? Czy one były Ale relacjami pewnego rodzaju życia codziennego? Takimi nie wprost relacjami oczywiście. takimi nie wprost i dotyczącymi tych istotnych dla mnie w tym momencie Aha. kwestii. Mhm. Znalazła pani ukojenie, pisząc wiersze wtedy? Tak, tak. I to nadal działa w ten sam sposób. Hmm. Ale pisze pani dla siebie? Czy chciałaby pani, żeby ktoś przeczytał, podzielił z panią emocje, a może nawet oceniał? Czy woli pani, żeby nie oceniano pani wierszy? E, hmm, od czego tu zacząć? Czy chciałaby się pani podzielić na przykład? Czy chce pani, czy lubi pani, bo Tak, to robi, tak? tak. W pierwszym momencie tematy, o których piszę, to są tematy, które mnie poruszają i chcę coś z tym zrobić, chcę coś zrobić z emocjami, które gdzieś tam są we mnie. Mhm. Podzielić się jak najbardziej, zwłaszcza, że sporo moich wierszy porusza również kwestie polityczno-społeczne i mam nadzieję, że może uda mi się na kogoś wpłynąć Mhm. Tutaj swoimi widzę tekstami. A ten co wiersz. do krytyki Mhm. i oceniania, Mhm. chętnie przyjmę konstruktywną krytykę, jak Mhm. najbardziej. A czuje się pani wrażliwa na krytykę? Może zaboleć ta krytyka? Czy może zaboleć? Zależy, jaka to jest krytyka. Bo krytyka dla samej krytyki zależy też od kogo. Mhm. Krytyka dla samej krytyki uważam, że no, nie ma wielkiego sensu, ale gdyby wyszła ona od osoby, która jest w jakiś sposób dla mnie ważna, pewnie byłoby mi przykro, oczywiście. Czy mówi pani o tych osobach ważnych, mając na myśli członków rodziny lub najbliższych znajomych, czy może autorytety literackie? Mm, Myślę, że te osoby, z którymi emocjonalnie jestem najbliżej, czyli tak, rodzina, przyjaciele, Mhm. A czy ma pani obawy, czy kiedykolwiek miała, że ktoś może nie zrozumieć tego przekazu lub zrozumieć inaczej niż pani chciałaby to wyrazić? Czy w ogóle kwestia zrozumienia pani poezji jest jakąś kwestią? hmm, na pewno część wierszy może być różnie odbierana, zwłaszcza tych bardziej osobistych. Jeśli chodzi o niezrozumienie samego pisania, z tym też się spotkałam. Całe szczęście już mnie to nie dotyka wewnętrznie. To dobrze, to dobrze. Czyli jest pani silniejsza. Pewnie dawniej dotykało? Tak, tak, No, chyba wszyscy to przeżywamy, prawda? Że kiedy dzielimy się swoimi emocjami i napotykamy na ścianę niezrozumienia lub jeszcze gorzej agresji, no to przeżywamy to. I to jest jak najbardziej naturalne, prawda? Że przeżywamy. tak. Chociaż powiem tak, wychowywanie dziecka z problemami zdrowotnymi, zderzanie się z systemem edukacji, zderzanie się z podejściem służby medycznej uodporniło mnie na wiele rzeczy. Mm.
A jak pani sądzi, bo takie wątpliwości często pojawiają się u młodych ludzi. Jak pani patrzy tak na młodzież, taką powiedzmy 18-letnią plus minus 5, czy, czy dla nich łatwiej, lub może lepiej, ogólnie mówiąc, lepiej być bardziej wrażliwym i bardziej rozumiejącym, czy nie? Jak to jest z tą wrażliwością? Hmm. Chyba nie do końca rozumiem pytanie. Ogólnie chodzi mi o Lepiej, hmm? lepiej z ich perspektywy, czy lepiej z perspektywy ogółu? Ich, ich. Oni często... Dzisiejsza młodzież, tak zwane pokolenie Z, ma w sobie dużo wrażliwości. Mhm. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. E, To są ludzie, którzy jednak chyba dość sporo tworzą. Mają możliwość podzielenia się, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, czy na TikToku, muzyką, poezją, sztuką, rysunkiem. Są to osoby, które bardzo często, zdecydowanie dużo częściej można spotkać również przy różnych akcjach społecznych, co pokazuje ich wrażliwość społeczną. A Tak się czy, czy to Mhm. ułatwia życie? Mhm. Ta wrażliwość. Nie wydaje mi się, patrząc na dane dotyczące zdrowia psychicznego dzisiejszych nastolatków. To prawda. Patrzę na drugi wiersz opublikowany w antologii poezji Gwiazdozbiór Pegaza. Mhm, Poetariat. Ciekawe słowo. tak, Może to ale to tutaj trzeba już zapytać panią Magdalenę Kapuścińską, skąd pochodzi nazwa. dobrze, ale to ja chciałam nawet nie pytać o słowo, tylko o ten wiersz. Mhm, On jest jak, bo dla mnie też w poezji ważna jest grafika, geometria poezji. I zawsze zastanawiają mnie sposoby ułożenia słów, wyrażeń. Jak to jest? Bo wiersz płynie w ten sposób. On płynie, czasem nawet staje tak na baczność. Jak to jest? E, czy dla pani to jest ważne, kiedy pani pisze każdy wyraz w odrębnym wersie? Jakie ma znaczenie rozdzielenie na wersy? Ja już przechodzę do tej technicznej sfery. I to dla hmm. poezji jest to To jest, ważne, bo zgadzamy się? tak, ale to jest troszkę trudne pytanie. Mm. Proszę sobie wyobrazić, że Mm, pani pisze wiersz i teraz Każdy dlaczego? wers Mhm. jest jakby osobnym urywkiem myśli. No właśnie. Czymś, co nie, na co warto zwrócić uwagę, co nie powinno być zbite w zbitkę słów z kolejnymi. Mhm. No właśnie, a to widzi pani, czyli to ma ogromne znaczenie, prawda? A teraz Tak, czytając ten wiersz, y, podzielony na uważne wersy odrębne, czy czytając, oczekiwałaby pani od czytającego, żeby też ważył te słowa w kolejnych wersach, tak, zdecydowanie. aby nie czytać ciurkiem, jak to się mówi, prawda? Tak, Mm. A wielokropek. a wielokropek? Co, co, jaką funkcję u pani pełni wielokropek? Bo on ma też ładunek emocji, prawda? W pewien sposób jest to niedopowiedzenie. Mm. Coś, co się kończy, ale nie do końca się kończy. Być Mm. może jest coś później, ale
To już nie zostało powiedziane. Mhm. Jakaś dawka tajemnicy lub niepewności? Też. Może tak? Zależy od kontekstu, prawda? Tak, tak, tak. Patrzę na kolejny wiersz. Być kotem. Mhm. Mhm. I jeszcze mam pytanie o rodzaje. To też taka techniczna sprawa, ale też powiązana z treścią tak naprawdę i z tymi naszymi emocjami. E, Patrzę, czy pani tu ma właśnie wyodrębnione rodzaje. Chodzi mi o żeński i męski. Ja Chciałabym. zazwyczaj piszę z własnej perspektywy, Mhm. a że posługuję się zaimkami ona, jej, no to piszę w rodzaju żeńskim. Mhm. No to jeszcze patrzę na kolejne. O, na przykład tutaj. Granica. Granica jest opowieścią Mhm. O czym? o ludziach, o człowieczeństwie i o tym, gdzie tego człowieczeństwa brakuje, A czy ma pani ten wiersz przy sobie? że potrzebują naszej pomocy, naszego wsparcia. Mhm. Czy ma pani ten wiersz przy sobie? Moment. Żeby go przeczytać? Mam tu, muszę go znaleźć. Granica. Na granicy człowieczeństwa tkwią oni, zziębnięci, przemoczeni, głodni, bez dachu nad głową, bez drogi w przód i wstecz. Za granicą człowieczeństwa są oni, zieloni i niebiescy, z karabinem w kominiarce, bez wahania oddadzą strzał. Człowieczeństwo oddaje własne ubranie, krzyczy mimo zagłuszających silników, wzywa karetkę, w nocy szuka zaginionych. W bagnie zwanym Polską człowieczeństwo wciąż żyje. Dziękuję. Bolesny wiersz, prawda? Bolesny. O bolesnych sprawach. Mm. Dla nas, czytających, jest bolesne, ale jak bardzo bolesna jest sytuacja dla ludzi, którzy znaleźli się tam. Mhm. A czy metafora jako e, środek poetycki jest dla pani ważna w wierszach, czy woli pani jej unikać? Lubię jej używać w wierszach, które dotyczą moich prywatnych, Mhm. emocjonalnych kwestii. Mhm. Jeśli chodzi o metaforę, staram się jej nie nadużywać w wierszach opisujących sprawy społeczne, bo uważam, że to jest ważne, żeby ludzie nie mieli wątpliwości zbyt wielkich, o czym jest dany wiersz. On ma mieć ładunek emocjonalny, ale ma być również zrozumiały. W takim razie W pewien metafora. sposób Aha. ma pełnić formę może edukacyjną, może refleksyjną nad daną kwestią. A czy metafora w takim razie zmiękcza przekaz? Nie, Łagodzi? nie łagodzi go, ale może nie dla każdego być zrozumiała. Mhm. Czy w takim razie jest pewnego rodzaju zasłoną, skoro stosuje ją pani w wierszach osobistych? Czy zasłoną? Nie, Woalem? Woalem? nie do końca. Nie powiedziałam, że jest to zasłona. Jest to w pewien sposób nazwanie własnych emocji, ale jakby to ładniej powiedzieć, nie, może nie do końca wprost, może troszkę na okrętkę,
Jasne. może ładniej Mhm. niż powiedziałabym to wprost. Mhm. Czyli jednak jest jakieś waloryzowanie, prawda, metafory, że jest ona związana z jakimś rodzajem upięknienia, Tak, które nie tak. przystoi, może nie przystoi lub no, nie zawsze jest pożądane w wierszach właśnie w poezji społecznej czy prospołecznej, jak zwał, tak zwał. Zaangażowanej poezji. Mhm. Możemy tak powiedzieć? Zgodziłaby się Pani? Nie do końca bym się z tym zgodziła. Mhm. Mam jednak świadomość, że jest wiele osób, które pewnych kwestii społecznych nie zna, bądź zna je z zupełnie innej strony. I tutaj metafora może ten obraz Mm. Rozumiem. zaciemnić. Rozumiem. Czyli chodzi o klarowność. Mhm. Tak, Dobrze. Pani Doroto, musimy kończyć, bo już nam tutaj zegar wybił. A proszę jeszcze szybciutko powiedzieć nietoperz. Dlaczego nie nietoperz? topesz. Mhm. Proszę, Dlaczego nietoperz? dlaczego nie topesz? Mhm. Eee, Śmieszna sytuacja. Jakieś 15 lat temu na pewnym festiwalu muzycznym koleżanka mojej koleżanki zapomniała, jak mam na imię, a miałam taką śmieszną bluzkę, która miała rękawy, które wyglądały jak skrzydła nietoperza. I zapytała moją koleżankę, a gdzie poszła ta ten? No, nietoperz. Aha, Koleżanka mi to później przekazała, a że ja bardzo lubiłam nietoperze od zawsze, stwierdziłam, że bardzo pasuje to do mnie. to milutkie zwierzątka są. Tak, urocze, bardzo urocze. Niedoceniane, prawda? Tak, Mm. Dobrze, Pani Doroto, bardzo dziękuję za spotkanie, za miłą rozmowę. mnie również bardzo dziękuję. Taka chwila refleksji nas doświadczyła dzięki Pani. Dziękujemy bardzo i może jeszcze się spotkamy. Mam taką nadzieję. I jeszcze coś Pani opowie o swojej twórczości. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję również i również pozdrawiam. Do widzenia, do usłyszenia. Do widzenia.